Witam serdecznie w następnym wideo poradniku. W poprzednich filmach pokazałem, w jaki sposób tworzyć bryłę pomieszczenia, witrynę, jak przesuwać i edytować ściankowo ramę okna oraz jak dodać nasze drzwi. Omawiałem także przyciąganie i inne ważne funkcje, które są potrzebne w trakcie pracy w 3ds Maxie. W dzisiejszym wideo poradniku pokażę, w jaki sposób wymodelować stół i krzesła oraz jak je edytować. Taki stół i krzesła możemy modelować w miejscu, w którym mamy pomieszczenie, albo na zewnątrz i potem sobie przesunąć. Jak mamy jakieś elementy stworzone, dobrze jest później je zgrupować, czyli stworzymy najpierw stół, a następnie zgrupujemy go razem z krzesłami. Więc w tym miejscu chciałbym wymodelować na razie boksa. Stół wymodeluję 90 na 200 cm i 6 krzeseł. Zrobię jedno krzesło i następnie będę je kopiował. Tworzę boksa, na przykład w pomieszczeniu lub poza, jak Państwu wygodniej. Przypominam, że po poprzednich zajęciach miałem włączone przyciąganie, więc czasami też utrudnia pracę przyciąganie, więc warto jest je włączyć lub wyłączyć, skrót S. Także mamy 2-3 skróty, które będę cały czas używał, W, E i R oraz Q, czyli zaznaczanie, W przypominam przesuwanie, E obracanie i R skalowanie. Będę używał teraz przesuwania, czyli W i mam wyłączone przyciąganie. Więc przechodzę do panelu Create, Box i tworzę mojego boksa, przytrzymując lewy przycisk myszy. Jak puszczę, to mogę ustawić jego wysokość. Lewym przyciskiem myszy zatwierdzam. Jak stworzyłem już boksa, dobrze jest go edytować nie w zakładce z parametrami dotyczące zakładki Create, tylko w panelu Modify. Wtedy mam pewność, że zmieniam ten obiekt. Jeśli ten obiekt znajduje się w niedobrym miejscu po stworzeniu, mogę go później przesunąć gizmem. Przypominam, że strzałki gizma mogę zmieniać ich wielkość przy pomocy klawiszy plus i minus koło backspace'a na klawiaturze nienumerycznej, tylko tej u góry. Więc trochę sobie go powiększę plusem i ustawię jego wielkość. Mogę tutaj ręcznie zmieniać lewym przyciskiem myszy lub wpisać jakąś wartość, więc przy edycji takiej dość dowolnej, przy modelowaniu dowolnym te strzałki pomagają, bo czasami nie musimy dbać o wymiar, tylko o to, w jaki sposób obiekt wygląda. Jeśli chciałbym tutaj wpisać wartość, wpisuję 200 z klawiatury i Enterem zatwierdzam. I tak samo szerokość, czyli 200 na 90 będzie mój stół. No i wysokość moglibyśmy zrobić około 3 cm, taki blat. I blat jest umieszczony na wysokości zera, czyli jest wymodelowany tutaj w zerze i chciałbym teraz go trochę podnieść, więc wpisuję tutaj w parametrze Z, czyli wysokość. Upewniam się, że mam włączony tutaj parametry View, czyli odniesienie układów współrzędnych, World lub View. Local no to jest względem obiektu, więc z tych trzech korzystam. View, World, Local. W tym wypadku View wystarczy. Więc oś Z mam do góry, lewym przyciskiem myszy mogę podnieść lub wpisać tutaj na przykład 90 lub 75 na przykład, żeby na takiej wysokości był i Enterem zatwierdzam. Upewniam się, że tutaj jest wyłączone lokalne relatywne przesuwanie, bo jeśli będę miał relatywne przesuwanie, wtedy będę przesuwał o jakąś wartość i nie będzie ona tu wyświetlana, czyli 2 razy o 50 przesunąłem do góry. Ctrl Z, wracam. Ctrl Z, Ctrl Z. I teraz stół jest na wysokości 75 cm. Chciałbym stworzyć nogi. Jak stworzyć nogi? Pierwszą rzeczą, którą robię, jest izolowanie, czyli przechodzę do Isolate Selection po zaznaczeniu mojego stołu. Alt-W naciskam, czyli powiększam. I teraz mam mój stół. Nie ma żadnych podziałów, więc stworzę podziały. Żeby stworzyć tutaj podziały na nogi, muszę stworzyć tak zwany obiekt z możliwością edycji ściankowej, czyli prawym przyciskiem myszy Convert to Editable Poly i następnie rozwijam moją listę Editable Poly, nazywam sobie to wcześniej stół. Warto nie używać polskich liter, ponieważ czasami wyświetlają się błędy. Zaznaczam sobie opcję z krawędziami, zaznaczam wszystkie krawędzie dookoła z kontrolem, mogę zaznaczyć wszystkie krawędzie dookoła lub jedną zaznaczyć i kliknąć Ring. Wtedy wszystkie krawędzie dookoła mojego obiektu zostały zaznaczone. Po włączeniu tej opcji Ring mam zaznaczone krawędzie i szukam opcji Connect.
Przypominam, że ja tutaj panel sobie rozsunąłem. Mam dwie kolumny tego panelu i w tym momencie używam opcji Connect z opcjami, czyli włączam Settings i powinna mi się pojawić tutaj krawędź. Jeśli krawędzie się nie pojawiają, należy nacisnąć F4, czyli F4 pokazuje mi krawędzie. I teraz chcę podzielić to na dwa segmenty, czyli mam w sumie 3 pola nowe i względem siebie je rozsunąć. Te przesuwają się z zachowaniem tak jakby odległości tych dwóch nowo powstałych, a te rozsuwają się względem środka. Więc rozsuwam symetrycznie względem środka, na przykład wpisując wartość około 94 i zatwierdzam. I to samo robię po drugiej stronie. Zaznaczam sobie jedną krawędź, włączam opcję Ring. Zaznaczały mi się wszystkie krawędzie dookoła. Warto też się upewnić, czy wszystkie krawędzie dookoła się zaznaczyły. Włączam znowu opcję Connect i mając ilość segmentów wpisaną 2, następnie tutaj zmniejszam ich odsunięcie względem siebie do takiej wartości, żeby tu był mniej więcej prostokąt lub kwadrat. I zatwierdzam tym przyciskiem. Później wyłączam edycję krawędzi, klikając na edycję poligonów, więc mogę teraz zaznaczyć te poligony, 4, które będą tworzyły moje nowe nogi. W ten sposób wysunę nogi. Gdybyśmy chcieli tu jeszcze jakieś pośrednie podparcie dla tego stołu, mógłbym tutaj też wyciągnąć delikatnie krawędź tego stołu, zaznaczając ten poligon i klikając Extrude. Ja na razie wyciągnę tylko nogi, czyli zaznaczam z kontrolem wszystkie te 4 poligony i opcją Extrude wysuwam w dół moją ściankę, która będzie miała nową geometrię i tutaj wpisuję około 75 była wysokość, więc około 85, tak żeby to się znajdowało poniżej podłogi. Wtedy jak wyłączę moją izolację selekcji, widzę, że mój stół w ten sposób wygląda. Nogi są trochę poniżej tak jakby mojego obiektu tutaj tworzącego podłogę, więc na razie tak może zostać. Chciałbym na przykład ten blat trochę stworzyć grubszy, więc mogę to zrobić zaznaczając wszystkie krawędzie na przykład dookoła, czyli włączam Edge, izoluję jeszcze raz i patrzę na to od przodu, czyli w tym widoku mogę kliknąć przycisk na przykład Front, czyli F. I w tym wypadku będę mógł stół od przodu widzieć, tu mi się też zmieniło, mogę z tego korzystać lub klikając F, lub jak kliknę skrót V, to pod tym skrótem pojawia mi się takie okno dialogowe, gdzie mogę wybrać, z jakiego widoku będę teraz korzystał w trakcie tej edycji. Gdyby przeszkadzała nam siatka, wyłączam ją G w ramach przypomnienia. Jeśli mi gdzieś obiekt przeskoczy, na przykład jest bardzo daleko, Z-em mogę do niego się zbliżyć przyciskiem Z lub tą funkcją. Teraz zaznaczam sobie wszystkie krawędzie, F4 je pokazuje. Zaznaczam sobie wszystkie krawędzie, które tworzą mi dół tego stołu. Ważne to jest, żeby zawsze zaznaczać wszystkie krawędzie dookoła, nie zaznaczać tylko jednej i nie wyciągać w ten sposób na przykład grubości stołu, ponieważ tworzy mi to nienaturalną geometrię w środku tego obiektu. Tutaj na przykład taki skos albo jakieś niedociągnięcia w tych miejscach, więc trudno jest później to naprawić, więc lepiej od początku robić to poprawnie. Więc przechodzę skrótem F do widoku od przodu, zaznaczam wszystkie krawędzie dookoła, które tworzą mi dół mojego blatu, G wyłączam siatkę i przesuwam trochę w dół, żeby ten blat nabrał większej grubości. Wychodzę z edycji krawędzi, klikam na Isolate Selection lub skrót Alt-Q i mam stół stworzony. W ten sam sposób będę tworzył krzesło. Więc tworzę boksa, który będzie miał wysokość około na przykład też 4 cm i szerokość i długość 40-45 cm. Takie krzesło ustawię na wysokości względem 0 układów współrzędnych 45, więc to będzie miejsce, na którym będę siedział, 45, może 40 i następnie będę chciał stworzyć tu oparcie oraz nogi.
Nogi tworzę w ten sam sposób, w jaki stworzyłem nogi do stołu, więc wyłączam jakby wszystkie inne obiekty, czyli włączam opcję Isolate Selection, następnie przechodzę do panelu Modify, nie mam możliwości edycji ściankowej, więc prawym przyciskiem myszy Convert to Editable Poly, następnie rozwijam moją listę z krawędziami, zaznaczam jedną, następnie zaznaczam ring lub zaznaczam na przykład oknem, też mogę w ten sposób zaznaczyć, więc też wszystkie mi się zaznaczą. Następnie włączam opcję Connect i dzielę to na dwa segmenty i rozciągam je tutaj, tak żeby stworzyć nogi. 82, tutaj też zaznaczam Connect i też 82 zostawiam. Następnie przechodzę do edycji poligonów i z kontrolem zaznaczam wszystkie 4 i włączam opcję Extrude i tutaj około 50 cm, tak żeby było niżej niż nasza podłoga i wychodzę z tego. W ten sposób stworzyłem proste krzesło, na razie bez żadnych ugięć i tworzę moje oparcie. Więc zaznaczam sobie te dwa elementy i wyciągam je do góry. Krzesło miało wysokość 45, więc z oparciem, żeby miało metr, wysuwam je na około 55 cm i zatwierdzam OK. Czyli zaznaczyłem moje poligony i wysunąłem je na taką wysokość. Teraz chciałbym mieć szczebelki z połączeniem, więc zaznaczam sobie wszystkie krawędzie, które tworzą mi te słupki, które są z boków mojego krzesła i włączam opcję Connect. I po stworzeniu tej opcji ja będę musiał na taką ilość segmentów podzielić, żeby następnie móc je połączyć ze sobą. Więc tu mi stworzy się jeden poligon i drugi i będę go łączył funkcją bridge. Więc tworzę kilka segmentów, może nie ze wszystkich będę korzystał, ale tak, żeby one mniej więcej tworzyły na przykład sześciany. Policzę sobie, czy to będzie co drugi na przykład element, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, więc tutaj 2 zostaną na dole, więc z tego skorzystam i będzie 7-8 szczebelków w dół, więc około 14 na wysokości 55. Zatwierdzam OK i mam już podzielony mój fragment oparcia i teraz wybieram poligony, które będę ze sobą łączył. Dla przykładu połączę na razie tylko jeden, więc zaznaczam ten i ten. I teraz używam opcji Bridge i w tym momencie te poligony mi się ze sobą połączyły. Tutaj są różne opcje dotyczące tej funkcji. Te podstawowe mi w zupełności wystarczają. Jeszcze w międzyczasie mogę też tu na przykład podzielić taki kawałek stołka, jeśli będę potrzebował. Nie będę teraz potrzebował dzielić, więc zatwierdzam. I tak samo robię z pozostałymi, więc teraz parami je zaznaczam, czyli co drugie. Upewnijmy się, że przypadkowo sobie nie przesunęliśmy go tutaj, więc można zaznaczać opcją Select Object. Więc teraz jestem pewny, że przypadkowo nie przesunę swojego poligonu. Ten. Co drugi. O, w ten sposób. O, tutaj jest źle. Czyli ten i ten. I teraz używam funkcji Bridge i one się powinny połączyć. Opcja Bridge jest w tym miejscu. Jak zatwierdzę, to wtedy będzie działało. No i mam moje pierwsze krzesło. Wychodzę z edycji ściankowej, zaznaczam moje krzesło i zmieniam nazwę na krzesło. Krzesło jest trochę wyższe niż stworzyłem, dlatego, bo ważne jest to, żeby to krzesło jednak stało na ziemi. Czasami jest tak, że ono lewituje, bo gdzieś nie dociągnęliśmy, więc zawsze lepiej jest trochę więcej mieć. Jeśli mamy za dużo, mogę włączyć na przykład edycję werteksów i zaznaczyć sobie te werteksy. Czyli zaznaczam wszystkie te werteksy. Nie obawiam się, że zaznaczy mi się coś innego, ponieważ jestem w edycji ściankowej tylko krzesła. I teraz włączam skrót W, czyli narzędzie do przesuwania i mogę sobie te werteksy przesunąć, gdybym potrzebował, trochę poniżej mojej posadzki i w ten sposób stworzyłem krzesło. Włączam widok T, czyli top i Z i mogę tutaj te krzesła w ten sposób umieścić i z Shiftem kopiuję. Jak się kopiuje? Żeby skopiować taki element, muszę go sobie zaznaczyć.
Czyli zaznaczam element i przed przesunięciem naciskam Shift na klawiaturze. I teraz po naciśnięciu Shift on stworzy mi kopię tego elementu. Jak puszczę, pojawi się takie okno dialogowe i następnie mogę włączyć ile kopii ma być stworzonych tego krzesła i czy te kopie mają być tak zwaną kopią instance, reference czy copy. Copy jakby nie dziedziczy żadnych zależności pomiędzy sobą. Instance będzie dziedziczyło zależności pomiędzy sobą i reference też. Instance działa na tej zasadzie, że jeśli coś zmienię w jednym krześle, w drugim to samo się zmieni. Reference działa na tej zasadzie, że obiekt nadrzędny, czyli obiekt matka, jeśli zmienią się dzieci, czyli ten obiekt nowo powstały, a jeśli zmienię coś w dziecku, nie zmieni się to w obiekcie matka. Więc mogę to skopiować z funkcją instance, więc zmiany wprowadzone w jednym krześle będą też widoczne w drugim krześle. I teraz klikam opcję instance i dwie kopie i umieszczam je w środku mojego stołu. Na razie mniej więcej je umieszczamy, widok top i kopiujemy na drugą stronę. Więc z Shiftem przesuwam wszystkie moje obiekty na lewo i przy włączonej funkcji instance jedna kopia, no bo 3 miałem zaznaczone, więc to jest jedna kopia dla programu, tylko że mam w zły sposób stworzone oparcie, więc muszę to wszystko odwrócić. Więc mogę odwrócić albo odbijając symetrycznie, albo obracając narzędziem Rotate. Więc obróćmy to narzędziem Rotate. Po zaznaczeniu krzeseł mam włączone narzędzie Rotate i następnie włączam przyciąganie kątowe, tak żeby o dany kąt mi przyciągało, czyli o 5 lub 10, 15 można to zmienić pod prawym przyciskiem myszy w tym miejscu. Więc mogę to zmienić, żeby mi przyciągało na przykład 45 i wyłączam to okno. I teraz w ten sposób, łapiąc tą orbitę, ten równik, czyli tutaj na tej kuli łapiąc ten równik podświetla mi się na żółto, będę mógł to obrócić. Gdybym nie chciał obrócić, prawym przyciskiem myszy przed zatwierdzeniem obrotu jeszcze mogę wrócić, czyli prawym, trzymając lewy przycisk myszy, prawym mogę wrócić do tej wersji pierwotnej. I teraz obracam tak jak potrzebuję, lewym przyciskiem myszy, przechodzę do widoku top, naciskam Z i delikatnie je tutaj na przykład wsuwam. Mogę sobie włączyć F3, żeby mniej więcej zobaczyć, jak tam te obiekty były wsunięte. Mam mój stół, mam moje krzesła, więc zaznaczam wszystkie te 7 elementów i je zgrupuję narzędziem Tools Group. I to będzie na przykład stół i krzesło. I teraz zgrupowałem te obiekty i w jaki sposób mogę na przykład teraz je rozgrupować lub otworzyć grupę. Zaznaczam taki obiekt, przechodzę do narzędzia Group, mogę go rozgrupować lub otworzyć grupę. Po otwarciu grupy pojawiło mi się takie różowe okno, taki boks różowy, który jest wokół wszystkich obiektów. I teraz gdybym chciał wyciągnąć jeden z tych obiektów, muszę go zaznaczyć, następnie przejść do Group, Detach i wtedy ten obiekt nie jest w grupie. Więc jeśli ja zaznaczę jakiś obiekt z danej grupy, czyli na przykład z tej grupy, ten już nie jest w grupie. Jeśli zaznaczę ten obiekt z tej grupy i przejdę do narzędzia Group Close i przesunę tą grupę, to tamten obiekt się już nie przesuwa, bo go wyłączyłem z grupy. Gdybym chciał go ponownie włączyć do tej grupy, muszę przejść do panelu grup, zaznaczając obiekt, który chcę wstawić do tej grupy. Następnie klikam Attach i klikam na grupę, do której chcę go dopiąć, czyli do tej. Zaznaczam obiekt, który chcę dopiąć, do jakiej grupy. Po kliknięciu Attach mam możliwość wyboru. I teraz ten obiekt jest w tej grupie. Jeszcze jedną rzeczą, którą tutaj poruszyłem, było to kopiowanie kopii instance lub reference. Więc chciałbym teraz to na razie jeszcze otworzyć. Więc mam otwartą grupę. Chciałbym zaznaczyć takie krzesło, jedno. Widzimy, że po zaznaczeniu tego krzesła Editable Poly jest wyboldowane i pojawiła się nowa funkcja Make Unique. Więc po skopiowaniu tego krzesła on dziedziczy funkcję też innego.
Dlatego mogę stworzyć sytuację, w której on nie będzie dziedziczył tych funkcji innych krzeseł. Więc ja mogę kliknąć Make Unique, wtedy nie będzie dziedziczył zmian uwzględnianych w innych krzesłach. Więc załóżmy, że chciałbym, żeby wszystkie krzesła na przykład trochę się zmieniły. Chciałbym na przykład 2 szczebelki na dole przesunąć do góry, żeby były cieńsze. Więc teraz nie muszę to wykonywać tych czynności w każdym obiekcie, tylko po zaznaczeniu mojego krzesła klikam opcję na przykład Polygon, włączam F4, żeby widzieć moją siatkę, Polygon lub może Edge. Teraz tak się odwracam, żeby zobaczyć ten fragment krzesła, zaznaczam sobie edge tworzące ten dół i teraz zobaczmy, co się dzieje u sąsiadów. Jeśli to przesunę, też się przesuwają sąsiednie elementy. Czyli ten szczebelek podniosę na przykład, włączę sobie tutaj relatywne przesuwanie do góry o 2 cm i tak samo zaznaczę sobie te krawędzie relatywnie 2 cm do góry. I w ten sposób powstała mi sytuacja, w której 2 pierwsze szczebelki mam inne od tych tutaj u góry, we wszystkich krzesłach, bo były stworzone funkcją instance. Dziękuję serdecznie i zapraszam do następnych wideo poradników. Jeśli film się podobał, zachęcam do kliknięcia łapki w górę oraz subskrypcji naszego kanału i obserwowanie nowości na naszych kanałach i innych social mediach.